Skąd pochodzą mieszkańcy Krościc? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć za pomocą nowszej technologii badań genetycznych DNA. Film o krościckich tłustych i chudych latach skończyliśmy dokumenty przechowywane w archiwum w Pradze, które informuje, że w roku 1688 w Krościcach żyło więcej rodzin niż w roku 1618, kiedy zaczynała się wojna 30-letnią, a przechodzące armie nie ino mordowały i kradły, ale też przynosiły rozmaite zarazy. Dokument ten informuje, ino wiele było gburów, zagrodników, chałupników i komorników, ale nie wymienił ich nazwisk. Pierwsze zachowane dokumenty spisane po wojnie 30-letniej, który wymieniał krościckich gburów z imienia i nazwiska, jest spis gospodarstw sporządzony w 1721 roku przez siłkowickiego proboszcza Szenka. Ten spis przechowywany w siłkowickie archiwum parafialne zawierał ino 5 nazwisk, które były w Krościcach już w 1566 roku. Reszta to nowe nazwiska: Mucha, Przybylo, Kośny, Wolik, Lysik, Bochenek, Grządka, Kozioł, Kokot, Pampuch, Smołka, Gregulec, Galuska, Śmieja, Kupilas, Klimiąt, Kwosek, Koziołek, Gamrot, Wrobel, Lecybyl, Zimoląg, Stądzik, Stondo, Tomala, Mlenek i Rek. Kataster karoliński z 1726 roku też wymieniał krościckich gburów z imienia i nazwiska. Prawie wszystkie nazwiska są te same, doszło ino nazwisko Babac, a na miejscu, gdzie 5 lat prędzej gospodarzył Koziołek, teraz pojawił się Ledwolusz. Każdy, co mu jedno z tych nazwisk, mógł już w kronice Franka Sośnika przeczytać, że jego zypa już od 300 lat żyje w Krościcach. A co z innymi nazwiskoma? Franek koncentrował się głównie na tych większych górskich gospodarstwach. Tych, co mieli mniej niż ćwierć łana, z imienia i nazwiska wymienił dopiero kataster pruski z 1743 roku. Wśród nowych nazwisk pojawiają się tam Besta, Więcek, Piekosz, Ślis, Ślizyk, Solosz, Baldzik, Dośka, Rudek, Kołodziej, Gomola, Czapa, Smyk, Gacera, Wawrzynousek, Mańka, Borosz, Ocik, Pietrzyk, Brynny, Nalewaja i Wosz. Wszyscy po 1/6 łana. Wśród chałupników, co mieli jeszcze mniej ziemi, pojawiają się pierwszy raz nazwiska Piątek, Jacek, Złotoś, Banaś, Obelaty, Bartoś, Bombik, Marynik i Lisowski. Ponadto mamy też komornika Pietroń, młynarza Kosok i kowala Galus. Podsumowując, widzimy w katastrze z 1743 roku 81 rodzin. Z tego ino 4 mają nazwiska, co były w Krościcach 180 lat prędzej. Skąd przybyli do Krościc ci nowi osadnicy? Franek Sośnik sugeruje, że być może z terenów między Częstochowo a Raciborzy. Zlokalizował tam skupiska ludzi o podobnych nazwiskach do tych, co pojawiają się u nas. Okazuje się jednak, że większość z nazwisk, które Franek znajdzie między Częstochowo a Raciborzy, pojawiły się tam też, tak jak i u nas, dopiero po roku 1700. Pomyślał ich sobie, że może bardziej wiarygodne przesłanki słoby uzyskać za pomocą nowszych technologii badań DNA. Okazuje się, że istnieją rozmaite technologie. Zdecydował ich się na wypróbowanie testu autosomalnego przez firmę MyHeritage. W mojej drzewie jest kan z przodków, którzy nie pochodzą z Krościc. Jeden ołpa mojego ojca, ołpa Zynger, pochodził z Kaszub, a drugi, ołpa Świec, łozynił się z kobietą z Nauroka. Także w moich genach jest zakaz niekrościckich elementów i wynik byłby mało reprezentatywny. Za to moja mama ma w swojej drzewie większość przodków, którzy żyli w Krościcach. Jak zajrzymy do 7 linii pokoleń przed moją mamą, to widzimy nazwiska, które tu przed chwilą były wyliczane. Na podstawie DNA od mamy zdecydował ich się sprawdzić, gdzie żyły te nazwiska przed wojną 30-letnią. Taki wynik zaprezentowali fachowcy z MyHeritage. W latach 1600 do 1650 na Śląsku nie widzimy przedstawicieli tej grupy DNA. Widzimy ich na terenie dzisiejszych Niemiec, czyli na terytorium ówczesnego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, do którego należał też Śląsk. Po wojnie 30-letniej to DNA pojawiło się na terenie zachodniej Polski, a w pierwszej połowie XVIII wieku
czyli w czasach katastrof, które analizujemy, ta grupa DNA zagnieżdżał się coraz bardziej na terenie południowo-zachodniej Polski, Czech i Słowacji z dominacją na Śląsku. Moje zdanie, wykorzystywanie technologii DNA w celach ustalenia pochodzenia etnicznego jest w powijakach, ale może za poranoście lot będzie już tak daleko, że potwierdzi na pewniaka te dzisiejsze domniemania, że nasi przodkowie przybyli tu na tę ziemię to samo drogo, co osadnicy za czasów lokacji na prawie niemieckie w 1268 roku, czyli z terenów dzisiejszych Niemiec.